Witam Was, moi drodzy. Dziś zajmiemy się pewną bardzo fajną, ciekawą roślinką, którą praktycznie możecie znaleźć wszędzie. Jest niesamowicie popularna, bardzo szybko można ją znaleźć wszędzie i naprawdę bardzo dużo może Wam pomóc. Szczególnie teraz, w okresie letnim, jej zawsze jest wszędzie pełno. Co ciekawe, jedziesz sobie, załóżmy gdzieś drogą na jakimś jednośladzie, znane na pewno wszystkim, którzy się poruszają jakimiś motorami, tego typu rzeczami. No i tak, jedziesz sobie, nagle sobie otworzysz szybkę od kasku i cyk, cię coś dziabnie. Mi się to stało już wiele razy, coś takiego, i wtedy właśnie ta roślina przychodzi nam z pomocą, ale to nie jest koniec jej właściwości, bo rośnie przeważnie zawsze koło dróg. Ona bardzo lubi rosnąć koło dróg, koło wszystkiego i wtedy bardzo szybko można się ją znaleźć, ale też i tutaj na takich szczerych polach znajdziesz ją również bardzo szybko. Jaka roślina? To już przechodzimy do niej, nie będę Was tutaj męczyć dalej. A mianowicie chodzi nam tutaj o babkę. Tak, to jest babka. Tutaj ją może troszkę bliżej pokażę, pewnie każdy ją zna. Tutaj ma na dole zawsze takie liście specyficzne z takimi jakby paskami, które tutaj przechodzą. To są jej nasiona, jak ona zaczyna kwitnąć, tak to wygląda, takie odnogi. Nieraz widzieliście pewnie, bo jest to roślina bardzo powszechnie spotykana. Ona wręcz lubi, kiedy się ją depcze, tutaj na przykład na drodze cały czas ktoś po niej jeździ, ona cały czas rośnie, ona normalnie kwiaty sobie strzela do góry. I cały czas sobie rośnie, pomimo że tu non-stop ktoś po niej jeździ, chodzi po niej. Jej to absolutnie jakby nie przeszkadza. Mamy dwa rodzaje tej rośliny. Po drugą muszę Wam pokazać zaraz w innym miejscu, bo tu jest ale taka malutka. Także tu mamy babkę szerokolistną. I idziemy sobie w drugie miejsce, gdzie Wam jeszcze drugą pokażę. I teraz, moi drodzy, kiedy właśnie coś nas urządli, czy by to było gdzieś w trasie, czy gdzieś nawet w domu, jesteście sobie na jakimś odpoczynku, ugryzie Was komar, ugryzie Was pszczoła, czy cokolwiek innego Was dziabnie, to właśnie ta roślinka przychodzi bardzo szybko z pomocą, ponieważ ona ma takie właściwości, że bardzo mocno hamuje histaminy. W momencie, kiedy nas coś ugryzie, nasz organizm od razu robi wyrzut histamin, po to, żeby to po prostu zastopować wszystko, co się dzieje w organizmie, czyli tą reakcję taką typową alergiczną. Bierzemy sobie taki właśnie listek tej babki, gryziemy go sobie na papkę, bierzemy na palec i nakładamy na miejsce, gdzie zostaliście ugryzieni. Macie od razu natychmiastową ulgę w tym swędzeniu, pieczeniu, cokolwiek. Ponieważ ona bezpośrednio, kiedy ją nałożycie na takie miejsce urządlenia, ukąszenia, od razu hamuje wyrzut tej histaminy. I przez to nie będzie to tak puchło, nie będzie to tak swędzić, nie będzie to tak piec. Doszliśmy sobie do drugiego miejsca. Tutaj mamy babkę właśnie wąskolistną jeszcze też. Dodatkowo ona ma jeszcze właściwości na jakieś rany. Jeżeli występują jakieś rany, jakieś wysypki, też i alergiczne różnego rodzaju wysypki, pokrzywki, które występują. Wiecie, czasami też często mnie pytacie, a tutaj coś zjadłem, dostałem jakieś pokrzywki, choć przeważnie nawet nie wiecie, co zjedliście i jej dostaliście, czy użyliście jakichś nowych kosmetyków chemicznych, które zrobiły Wam jakąś reakcję, czy poszliście się okąpać, nagle wychodzicie, użyliście jakiegoś nowego żelu pod prysznic, jesteście cali czerwoni, wszystko Was swędzi. To są właśnie typowe takie alergiczne rzeczy. Wtedy jak najbardziej babka Wam tutaj pomoże od razu. Można, jeżeli to jest mało miejscowe, można sobie nakładać na to miejsce, tak jak mówiłem, pogryźć, czy nawet i w blenderze można sobie zmielić wtedy tej babki i taką papkę sobie nałożyć. Można ją zjeść, też to jest roślina całkowicie jadalna. Także można śmiało sobie listki z tego zjeść, chociaż te starsze są troszeczkę gorzej do zjedzenia, bo są te nitki w środku takie. Te nitki to tak nieprzyjemnie troszkę na języku, jak się to je. Także można ją jeść i też na takie właśnie rany, na tego typu rzeczy można sobie taką papkę nakładać. Możemy też robić jak najbardziej herbaty z tego również do picia. Ta roślina jest naprawdę wszechstronna. I tutaj właśnie mamy jej drugą wersję. Obydwie wersje mają to samo zastosowanie. Tutaj mamy wąskolistną. Ona się różni tym, że ma takie długie, owalne właśnie liście.
typowo takie wąskolistne, stąd właśnie mamy nazwę szerokolistną i wąskolistną. I tak jak mówię, ona przyspiesza Wam właśnie gojenie ran tego typu. Działa też bardzo silnie przeciwzapalnie. Czyli jeżeli występują jakieś różnego rodzaju zapalenia w naszym organizmie, to śmiało również można z niej korzystać tutaj sobie. Też bardzo fajnie pomaga. Ma też w sobie dość sporo witaminy C, więc przy okazji uzupełni nam tutaj też i witaminę C. Z takich innych właściwości to pomaga jeszcze oczyszczać nerki, na przykład ponieważ działa moczopędnie, także tutaj bardzo fajnie można nerki sobie oczyścić. Posiada właściwości rozkurczowe, czyli na przykład jakieś kolki, jeżeli by nas złapały. Czasem występują też takie kolki bolesne, głównie u dzieci, gdzie się brzuszek masowało, no to tutaj też bardzo fajnie to pomaga. Tutaj o, jeszcze jej kwiat. Wąskolistna ma troszeczkę inne. Wąskolistna ma kwiat na takiej długiej łodydze i tu dopiero są kwiaty takie, o tutaj to próbuję to złapać jakoś ostrość, ale no ciężko jest. O, udało się. Tak. No. A tutaj właśnie zaraz obok szerokolistna, ta ma inny kwiat, widzicie. Ale ogólnie właściwości ma takie same, jak i do tego, i do tego. Również jeżeli mamy jakieś zapalenia gardła, tego typu rzeczy, czy jakieś zapalenie górnych dróg oddechowych, również ta roślina tutaj bardzo fajnie na to pomaga, no bo działa przeciwzapalnie też, odkrztuszająco dodatkowo, także no naprawdę jest to mega fajna roślinka, jeżeli chodzi o to. Jeżeli mamy jakieś afty na przykład, które występują też takie bolesne w jamie ustnej, śmiało można rzucić takie liście sobie, czy można sobie też i na pary pić, płukać tym. Tutaj możliwości mamy naprawdę sporo, można też śmiało wyciskać z niej sok w wyciskarce i sobie go po prostu też dodawać, czy samym sokiem, na przykład mamy aftę, to możemy tą aftę bezpośrednio tym sokiem sobie nasmarować, czy też nawet i przy tych ukąszeniach. Załóżmy jeszcze mamy oparzenie, też czasami występują, gdzieś coś nie zauważymy, dotkniemy się czegoś gorącego, to również babka tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie w oparzeniach, moi drodzy. To jest bardzo wszechstronna roślinka, która naprawdę ma ogromne ilości zastosowań, o których nawet by nam się czasem nie śniło. Dodatkowo wzmacnia nam jeszcze odporność organizmu całego. Coraz częściej ostatnimi czasy mówi się, że jest możliwe, że posiada również właściwości przeciwnowotworowe. Nie jest to jeszcze potwierdzone jakimiś badaniami, bo tam za bardzo mało kto się do tego nie rwie, tak, że jest cała kolejka, że każdy chciałby to zbadać, czy tak działa, ale powoli dochodzą takie słuchy stąd i zowąd, że może mieć właśnie takie właściwości. Działa również antybakteryjnie, to też jest dość fajna sprawa tutaj, kiedy mamy jakieś problemy. Świnki morskie również bardzo chętnie ją zjadają, nie mają z tym najmniejszych problemów. One tam dokładnie wiedzą, co tutaj można sobie zjeść i też śmiało korzystają z tego. Dodatkowo jeszcze w zapaleniach spojówek, moi drodzy, również na to są też inne bardzo fajne zioła, o których już Wam mówiłem nieraz, na zapalenie spojówek, które pomagają, ale tutaj również babka ta samą, można sobie robić właśnie odwary lub napary z babki i też te oczka sobie można tutaj przemywać, czy nawet wacikiem sobie obcierać, bardzo fajnie również tutaj na to pomaga. Mówiłem Wam tutaj o trudno gojących się ranach, ale na tym jeszcze nie koniec, moi drodzy. Tutaj również przy jakichś kontuzjach, jeżeli mamy jakieś kontuzje, jakieś uderzenia, skręcenia, gdzie zaczyna nam noga po prostu puknąć, czy ręka, czy coś innego, to również tutaj możemy dalej korzystać sobie właśnie z tej babki, ponieważ też pomaga właśnie na to, te procesy przeciwzapalne, które ma i też tą histaminę, to wszystko się na to sumuje, że również na to nam pomaga. Tutaj można nawet całkowicie ją pognieść i robić sobie okłady na te miejsca. Czy mamy jakieś bolesne, czy raki, które też są, czy jakieś wrzody gdzieś na skórze, również tutaj babka bardzo fajnie na takie rzeczy pomaga. Wiele ludzi ją tutaj też już stosowało od wieków właśnie z powodzeniem przy takich sytuacjach. W zapaleniach oskrzeli, nie wiem czy mówiłem, też również jest pomocna tutaj, reguluje metabolizm, czyli przemianę materii, poprawia nasze wypróżnianie, jedząc ją również.
Także to też jest bardzo fajna opcja tutaj, bo niekiedy występują jakieś zaparcia, problemy z wypróżnieniami, czy mamy za słaby metabolizm, to również babka tutaj na to pomaga. Dodatkowo hamuje nam jeszcze fermentację i procesy gnilne w jelitach. To też jest bardzo fajna jej taka opcja, która tutaj pomaga. Występuje to u ludzi, którzy na przykład coś zjedzą i mają od razu bardzo mocno nadęty brzuch. To są właśnie typowo takie procesy fermentacyjne, gdzie uchodzą jeszcze gazy. Także tutaj babka bardzo fajnie na to pomaga. Z jeszcze takich innych rzeczy przy biegunkach działa również ściągająco, czyli również pomaga hamować nam biegunki, jeżeli występują. Również bardzo często była używana w zapaleniach pęcherza, czy jakichś problemów z nerkami, tego typu rzeczy. To już mówiłem, że działa moczopędnie, ale tutaj również bardzo często była wykorzystywana w tej sytuacji. Coraz częściej zaczyna się ją wykorzystywać w produkcji kosmetyków, ponieważ zauważono jej bardzo fajne właściwości, też i odmładzające na skórę, więc przemysł kosmetyczny coraz chętniej po prostu sięga po tą roślinę i wkłada ją do swoich produktów. Także staje się coraz to bardziej popularna. Ogólnie stosowano ją bardzo często do powrotu do zdrowia po różnych chorobach, ogólnie jako taka roślina wzmacniająca i należy również do tych roślin tak zwanych wszechstronnych, czyli które po prostu pomagają na praktycznie wszystko, podobnie jak i rumianek był uważany za taką roślinę, gdzie kiedyś komuś coś było, to przeważnie zawsze zalecało się rumianek, który działał po prostu ogólnie na cały organizm. Do tych samych roślin należy właśnie babka. Jak widzicie, jej zastosowanie jest naprawdę olbrzymie. Jak sobie ją stosuję? Bardzo prosto. Bierzemy sobie jedną łyżeczkę ziela, w tym wypadku akurat suszonego, jeżeli jest to po prostu na łyżeczce, bo świeżego trudno nałożyć na łyżeczkę. Ze świeżego to na przykład jeden taki listek można wrzucić na szklankę. Jeżeli robimy odwar, gotujemy 5 minut po prostu sobie. Jeżeli robimy napar, zalewamy wrzątkiem i zostawiamy na 15 minut, najlepiej pod przykryciem sobie zostawić. Można sobie pić tak gdzieś 1-2 szklanki na dzień po prostu takiego odwaru czy naparu. Roślinka naprawdę jest bardzo fajna i fajną jej zaletą jest to, że możecie ją spotkać praktycznie wszędzie. Także nie trzeba się tutaj zbytnio wysilać, żeby ją znaleźć, bo znajdziecie ją dosłownie praktycznie, że wszędzie. I zawsze służy nam pomocą, szczególnie jeżeli przypałęta się mały krwiopijca i cię ugryzie, czyli tak zwany komar, to wtedy wiele ludzi nie lubi tego, że to swędzi. Dlatego babka pomaga tutaj praktycznie, że od razu. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o tą roślinkę. Dawno nic nie robiliśmy z tych roślinek, więc postanowiłem, że dzisiaj znowu sobie jakąś roślinkę omówimy, póki one jeszcze są. Także mam nadzieję, że Wam się te informacje przydają. Zostawcie po sobie jakiś komentarz, palec do góry lub palec na dół, jak uważacie, wszystko się liczy, żeby po prostu pomóc nam dotrzeć z tym filmem do większej ilości widzów, bo tylko dzięki Waszemu ruchowi, czyli Waszej aktywności, to YouTube poleca te filmy dalej, inaczej one po prostu zanikają i dlatego ja tak mało robiłem po prostu filmów o ziołach, bo mało ludzi to interesuje, nie oszukujmy się, naprawdę te filmy są zawsze jedne z najgorszych filmów, które robię, jeżeli chodzi o wyświetlenia, bo mało kogo to po prostu interesuje. Dzisiaj wszyscy są wygodniejsi, wolą pójść do apteczki i kupić sobie po prostu pastylkę na coś, a nie gdzieś się tam szwendać po polach, szukać czegoś i kombinować. To niestety, ale tutaj dalej to jest jeszcze wielki problem u ludzi, bo przerobiliśmy naprawdę sporo ziół. Macie playlistę tutaj na kanale, jak sobie klikniecie w to moje zdjęcie tam, gdzie pisze szaman XXI wieku, obok klikniecie w playlisty, wejdźcie sobie w playlistę zioła, tam jest ogrom po prostu, który mamy tam przerobiony już roślin i zainteresowanie jest słabe. Niektóre roślinki więcej, o których gdzieś się tam coś pomówiło, ale przeważnie jest to słabe wyniki, które po prostu mają. Także na koniec jeszcze szybkie info o konkursie. Mamy konkurs, gdzie na przykład znajdziecie też i te cudowne, fajne wisiorki, tę biżuterię taką funkcjonalną, jak to się nazywa, o której Wam mówiłem wiele razy. Czy znajdziecie tam też wiele innych produktów, które też już wiele razy pokazywałem i z których my korzystamy.
Kupując cokolwiek teraz w tym sklepie, wpiszcie sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 24 tego miesiąca zostawcie mi tutaj komentarz z jakąś historią o danym produkcie, a my będziemy później wybierać jakiś najciekawszy komentarz, najciekawszą historię i ten ktoś otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić co tylko będzie chcieć. Także życzę Wam wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!